Witamy ponownie. Tym razem spotkanie z młodzieżą na kablowo. Ostatnio mieliśmy przemiłą dyskusję niejako polonistyczną, lingwistyczną, językoznawczą z młodym panem polonistą, który de facto bardzo ceni polską poezję i w związku z tym dzisiaj pochylimy się nad tą, że 4 polskich poetów. 4 polskich poetów w porządku chronologicznym ich urodzeń, czyli zaczniemy od Wincentego Pola, który urodził się w 1807 roku. Następnie Bolesław Leśmian urodził się w 1877 roku, czyli 70 lat po Wincentym Polu. Następnie Leopold Staw, który urodził się zaledwie rok po Bolesławie Leśmianie. Oraz Jan Lechoń, który urodził się w 1899 roku. Tych 4 polskich poetów dzisiaj przerobimy chwilowo, we fragmentach. Żeby nie przedłużać, to nastawmy sobie czas. 5 minut dla każdego i dla paparazzich. Zaczniemy od Wincentego Pola. A co jeszcze ważne, że młodzież, która przychodzi do naszego antykwariatu, interesuje się poezją bardzo często. Inaczej mówiąc, statystycznie, wśród młodzieży, która przychodzi do naszego antykwariatu, duży odsetek to osoby, które czytają poezję, interesują się poezją i doceniają poezję. Bardzo się z tego cieszymy oczywiście. I serdecznie zawsze zapraszamy. Droga do regału z poezją jest u nas prosta. Od wejścia na lewo i na wprost regał poezja. Wydzielona jest satyra, wydzielone są antologie i wydzielone są coś jeszcze, ale nie pamiętamy już. Ale ogólnie mówiąc, poezja jest na bodajże 2 regałach u nas. I teraz odrębnie, o właśnie, wydzielona jest ta seria. No nieco zmęczona, jak to zawsze określamy, ślady wilgoci. Tutaj mamy. Ta książka była wydana, to 5 minut już biegnie, to będzie 5 minut dla wstępu. Ta książka była wydana w roku 1963. Było to wydanie pierwsze. Natomiast wyboru poezji Wincentego Pola i wstęp sporządziła Maria Janion. Jest to seria Biblioteki Narodowej. My w naszym żargonie antykwarycznym nazywamy to BNK i mamy zawsze wszystkie BNK razem. Pięknie wyglądają na półce, ale cieszymy się, kiedy ich ubywa. Najstarsze wydania są w płótnie, jak to. Płótno, bardzo miłe w dotyku. Również specyficznie pachną. Natomiast nowsze wydania, spójrzmy, Pol, Leśmian, Staw, Lechoń. Lechoń tutaj jest wydanie z roku, już spoglądamy, 1990 i już jest papier. To jest tak zwana broszura. Mimo że nie jest to broszura, bo broszura zwykle kojarzy się z czymś cienkim, ulotnym, takim drukiem ulotnym tak zwanym, ale nie jest to druk ulotny. To jest książka po prostu z solidnym grzbietem, natomiast wydana w formie broszury, czyli w oprawie miękkiej i nie jest to już płótno. Trzeci rodzaj oprawy, jaką stosowano i stosuje się w serii BN, czyli Biblioteki Narodowej, to jest tak zwany karton, czyli oprawa twarda. Tutaj nie mamy kartonu. Staw w płótnie również
I spójrzmy z jakiego roku, z którego roku. Staw jest 1963, czyli tak jak Pol oraz Leśmian. Wydanie w broszurze, miękka oprawa, czyli rok 83, wydanie drugie. Czyli widzicie, że starsze wydania są wydawane w płótnie, a nowsze już w broszurze, czyli w oprawie miękkiej. Dobrze. Czyli tak, na końcu będzie Lechoń, potem będzie Staw, żeby w porządeczek był, potem Leśmian, a teraz zaczniemy od Pola. 5 minut jeszcze nie minęło, to jeszcze sobie cóż przeczytamy. Pol już było powiedziane w czyim opracowaniu. Leśmian będzie w opracowaniu Jacka Trznadla, pana Jacka Trznadla, wydanie drugie. Staw będzie w opracowaniu Mieczysława Jastruna. Natomiast Lechoń będzie w opracowaniu Romana Lota. Cóż to znaczy to opracowanie? No, współcześnie jak młodzież licealna na przykład, czy szkół podstawowych kupuje książki, tak zwane lektury, to tam jest często opracowanie lektur i są takie skróty lektur, skróty treści tak naprawdę, skróty książki. Często nie ma całej treści, tylko jest opracowanie, żeby młody człowiek szybko zorientował się, o czym jest ta książka i żeby później dał radę na sprawdzianach, jakichś klasówkach, czy jak to się teraz nazywa. Natomiast w przypadku BNK, Biblioteki Narodowej, tej serii właśnie, która obejmuje zarówno literaturę polską, jak i światową, opracowanie to jest to wszystko, co poprzedza właściwy tekst, źródłowy niejako. I jest to ogromna dawka wiedzy na temat autora i na temat tego konkretnego tytułu. Jest to wybitnie cenne opracowanie w tych wydaniach. Jest to bardzo ważna część w tych książkach. I kupując BNK-i, może nie, kupując wydania danego tytułu, zawsze zwracamy uwagę na wydawnictwo. I jeśli to jest na przykład wybór poezji Wincentego Pola, jeśli to jest tytuł wydany przez Bibliotekę Narodową, Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, który de facto ma siedzibę na naszej ulicy Naszewskiej, to możemy liczyć, że w książce będzie zawarte solidne, rzetelne i najczęściej fascynujące opracowanie danego tytułu, danej książki, danego zbioru, antologii itd. Dobrze, czas minął. Ustawiamy 5 minut. 5 minut, jak to mówią, swoje 5 minut ma właśnie Wincenty Pol. Tutaj mamy zaznaczone już, to już nasza młodzież wybrała. Do pamiętnika. Do pamiętnika. Później już w komentarzach napiszemy, w którym roku, mniej więcej, jeśli dowiemy się, jeśli znajdziemy te dane w opracowaniu, chyba że wiecie, to wpiszcie w komentarzach, w którym roku powstały te wiersze. Do pamiętnika. Do różnej biedy, która w życiu ściga, dodać wypada i te pamiętniki, bo w każdy trzeba wpisywać wierszyki, a już pamiętnik ma 3-letnia figa. Bliskim od serca już się to należy z urzędu prawie, a dalszym z grzeczności. Tak wierzyć trzeba, kiedy tak świat wierzy i snać ma prawo, kto je sobie rości. Stąd, kiedy naprą, nie ma jej wymowy i trzeba wierszem sklecić choćby zdanie. A już najbardziej zwykle piękne panie lubią nakładać podatek na głowy. Tej trzeba coś wpisać, bo wyjeżdża w drogę, a tej dlatego, bo w miejscu zostaje, a trzecia mówi, to i ja nie mogę być gorszą od nich i pamiętnik daje. Tej trzeba coś wpisać, bo książeczka nowa, bo kolej życia ledwo rozpoczęta, tej w dzień wesela, a tamtej bo wdowa, tej, bo już książka pamiątek zamknięta. I tylko brakło grobowej pieczęci. Dość, że się wszędzie coś takiego święci. Czemu nie można odmówić wierszyka? Więc gdy się inny na wyjezdnym ładzi, mnie moja bieda do kąta zasadzi, bo nie ma Polki dziś bez pamiętnika. Wincenty Pol. Zbiorek pod tytułem Wybór poezji.
jak już mówione było, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion. Mamy jeszcze czas, jak widać, na klepsydrze dla Wincentego Pola, więc poszukajmy jeszcze innego wiersza. Ale może spójrzmy na spis treści. O, zawsze to jest fascynująca część książki. W starszych książkach spisy treści zajmowały wiele stron, naprawdę wiele. I po spisie treści w zasadzie czytelnik bez znajomości nawet wnętrza książki powinien się już zorientować mniej więcej, czego może się spodziewać po danym woluminie. I co my tu mamy? Mamy oczywiście na początku wstęp, napisała Maria Janion. Mamy bibliografię, co jest również, droga młodzieży, bardzo cennym elementem literatury. To jest na zakończenie opracowania. Co jest ważne, często macie problem, droga młodzieży, ze zorientowaniem się w numeracji w książkach. Polega to na tym, że w serii BN-ki Biblioteki Narodowej opracowanie ma zawsze numerację rzymską. Natomiast właściwy tekst ma numerację arabską. I cóż, jeszcze spójrzmy, już się nam kończy czas dla Lechonia, Wincentego Pola, ale jeszcze poszukajmy bibliografii, bo to jest zawsze ciekawe. Wartość książki często określa się po właśnie bibliografii, bo wskazuje ona na to, z jakich tekstów korzystała autorka lub autor opracowania. Bibliografię ważniejszych wydań i opracowań podaje Korbut itd. Wydania zbiorowe, wydania krytyczne, monografie, informacje pamiętnikarskie, dawniejsze opracowania, bardziej szczegółowe analizy, opracowania najnowsze. I jak na takie opracowanie, które ma, zawiera, popatrzcie, ta część to jest opracowanie, a to jest tekst właściwy. I na tym właśnie polega wartość tych książek z Biblioteki Narodowej, z serii BN, jak my to mówimy, naszych BN-ek ukochanych, że kupujemy nie tylko książkę właściwą, ten tekst właściwy, na którym nam zależy, ale także opracowanie, co jest już praktycznie tekstem dodatkowym, jest niejako metatekstem, czyli tekstem o tekście i jest oddzielną pracą naukową, zawiera przepisy, spójrzcie. Więc jeżeli ktoś, i bibliografię oczywiście, jeżeli ktoś pisze pracę jakąś magisterską lub licencjacką, to warto właśnie szukać tych wydań Biblioteki Narodowej, starych lub nowych, obojętne. O, czas się skończył, drogi Wincenty. No dobrze, nie obrazisz się, jak cię porzucimy na chwilę. Teraz 5 minut dla Bolesława Leśmiana. Bolesław Leśmian to jest poeta, do którego młodzież bardzo często przychodzi, którego poszukuje. Staramy się zawsze mieć w antykwariacie naprawdę tą elitę polskiej poezji, nie tylko zresztą poezji, także i prozy, ale staramy się zawsze, żeby każdy, kto chce kupić poezję polskich autorów, to żeby mógł to zrobić. Więc jeżeli tracimy w sensie takim, że oddajemy ją do adopcji, daną książkę, to staramy się zawsze znaleźć kolejną, żeby kolejny miłośnik poezji znalazł tą książkę na półce. I Bolesław Leśmian, który słynie przecież z miłosnej polszczyzny, języka miłości, bardzo wykwintnego, gorąco polecamy, urodził się w 1877 roku. De facto jego biografia jest też interesująca, zresztą jak wszystkich pisarzy, poetów. Biografia, w której młody człowiek, dziewczyna, chłopak znajdą na pewno wątki podobne do swojego życia, bo Leśmian był niezrozumiany w swojej epoce. Mocno to przeżywał i jak każdy wrażliwy człowiek
jakoś to musiało znaleźć ujście u niego, a znalazło w formie właśnie poezji, bo to był jego środek wyrazu. Nie malarstwo, ale właśnie poezja. Nie rzeźba, tylko poezja. I to ujście nosi tytuł Oddaleńcy. Zbiór Oddaleńcy. Przeczytamy... czas. Dobrze. Aj, Leśmian, zabrałeś trochę. No dobrze, damy radę. Oddaleńcy. Wobec morza. Czyli czytamy wiersz, pamiętając o kontekście, w którym powstał. Jest to niejako wyraz odrzucenia społecznego w czasie, gdy chciał być zrozumiany, chciał tworzyć i starał się przekazywać tą swoją twórczość w postaci wierszy czytelnikom, ludziom. Rybacy, którym połów nie udał się złoty, z dala od mórz zdradliwych i brzegów ponętnych, wszelkiej głębi na przekór, z sieci obojętnych rozpinają na puszczy błękitne namioty. Marny ten, co przypływów chłonąc niewyśpiewność, wierzy, iż sieć jest siecią, a połów połowem. My, zbadawszy istnienia dwuznaczność i zwiewność, z sieci namiot uczynim, pod niebem jałowem. Namiot bezużyteczny, lecz w rozwianej grzywie jego fałd, zbytkowniejszych nad wszelkie istnienie, przepych nudy rozzłoci swe czary i cienie. Tak się owi na puszczy chełpią niechełpliwie. Oddaleńcy, raz jeden zbłąkani wśród szlaków, już się nigdy nie zbliżą do własnej oddali. Nikt w nich teraz nie pozna wesołych rybaków, zwinnych nurków, rabusiów, pereł i korali. Jak pieszczochy przeznaczeń, których nic nie cieszy, drwią z gwiazd morskich purpury, z mew bielszych od mleka, żagiel, burzą wydęty, tylko ich rozśmieszy, a szum fali przypomni, że czas się przewleka. Przewleka się zabawnie, dziwacznie, misternie, po najwiotszej gałęzi, po najcieńszym cieniu. Zbliż się do nich, zawołaj tylko po imieniu, a jak ślimak swe rogi pokażą swe ciernie. Lecz nocą sen, płonący każdemu ku chwale, daj im pić z tego źródła, skąd nie pili z rana. Wtedy warga ich blada, snem ucałowana, wyrzuca szepty perły i jęki korale. Jadowita, a szczera tego snu ułuda, takim duszem przez usta dobywa boleśnie, roniąc perły, korale, śnią, jak morskie cuda, którym dano być sobą na chwilę i we śnie. Piękny wiersz. No to żegnaj Bolesławie. No tak. Dobrze, zaburzymy trochę odmierzanie czasu. Czas na Leopolda. Leopold Staff, urodzony w 1878, rok po Bolesławie. Również wydanie w płótnie, bez śladów wilgoci. Wstęp Mieczysław Jastrun. Wybór również Mieczysław Jastrun. Wybór oczywiście poezji Leopolda Staffa, którą zdecydował się zawrzeć w tym woluminie, w tym tomiku. I spójrzmy na spis treści tradycyjnie. To jest jedna z naszych ulubionych lektur. Czytanie spisu treści. Wstęp Mieczysław Jastrun, jest bibliografia i spójrzmy, ile miejsca nam zajmuje wstęp i opracowanie. Opracowania niekoniecznie tym razem. To jest, czy niewiele. To jest opracowanie, przepraszam, wstęp, a to mamy właściwą treść. I spis treści, wybór poezji, sny o potędze, może przewrócimy już chłopca, dziewczynkę raczej, klepsydra to ona. Wybór poezji, czyli sny o potędze, dzień duszy, ptakom niebieskim, gałąź kwitnąca, uśmiechy godzin, w cieniu miecza,
Łabędź i lira, tęcza łez i krwi, ścieżki polne, z sowim piórem, żywiąc się w locie, ucho igielne, wysokie drzewa, barwa miodu, martwa pogoda, wiklina, 9 mus. O, jakaś kłótnia, na pewno polityczna. I także mamy tu coś z przykładów, czyli z poezji łacińskiej, z poezji francuskiej, z poezji włoskiej, z poezji niemieckiej, z fletni chińskiej. I to wszystko. Z poezji łacińskiej na przykład Jan Kochanowski. No ale przykłady sobie zostawimy na dzisiaj. I spójrzmy jeszcze raz na te tytuły wierszy. Są też fantastyczną lekturą. Kowal, zabite drzewo, modlitwa, bogowie zmarli, studnia, echo, puchar mojego serca. Czekałem myśli życia, dziwaczny tum, sen nieurodzony rzeźbiarz, ja wyśniony, poczucie pełni, męka bladej dziewczynie. To jakby tak czytać wszystkie tytuły po kolei, to z tego wyjdzie dosyć surrealistyczny tekst, ale pełen treści. No dobrze. Kto tu coś wybrał? Spójrzmy na naszą zakładkę. Estetyka. Dobrze. I curriculum vitae. No, to może to na początek. Mamy jeszcze trochę czasu i pośpieszymy się z czytaniem. Curriculum vitae. Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat osłaniały pieszczące cieplarniane cienie. Nieśmiałe i lękliwe było me spojrzenie i stawiając krok cudzych czepiałem się szat. Młodość ma pierwsze skrzydła swe wysłała w świat, kiedy nad wiosną milsze zdały się jesienie. Więc kochałem milczenie, wspomnienie, westchnienie i plotłem chmurą wieńce ze swych kwietniowych lat. Dopiero od posągów, od drzew i od trawy, z którymi żyłem długo pośród dalekich dróg, nauczyłem się prostej, pogodnej postawy. I kiedy stary smutku dom zburzywszy w gruzy, uczynił z siebie jeno wschodą słońca próg, rozumie mnie me serce i kochają muzy. Leopold Staff. Estetyka. Im wyżej arcydzieło ścigasz tajemnicze, widzisz, że kroczysz w wyszczeli swej duszy ślady, która na olimpijski szczyt wdziera się blady, by bogi stroić w swoje człowiecze zdobycze. Im bardziej uszlachetniasz serce, tym oblicze sztuki twej bardziej prawe. Nie kusząć bez włady. Rzetelność gardzi gestem kłamstwa i przesady, a smak twój wprawdzie jeno znajduje słodycze. Uczucie powściągliwe przed snu jasnowidzem jest jeno duszy twojej pięknym męskim wstydem, zwartość dumą, prostota twej siły spokojem i oczy twe już zdrady złud się nie ulękną. Wiesz, że rzecz jest prawdziwa wtedy, gdy jest piękną, a piękna szukasz w mądrem, dobrem sercu swojem. Bardzo ładne. Janus, a może jeszcze, to będzie już pewnie za długie, bo już nam się czas dla Leopolda kończy. A jeszcze to, z uścisku miasta. Nie, z ucisku miasta. No jest różnica. Z ucisku miasta, z ulic cieśni, co w dzień mgłą troski dymu tłoczy, a w noc sen dając, który nie śni, podwójny kładzie mrok na oczy. Po dniach, gdy kryłem serca bole po zmarłym szczęściu w mrok komnaty, podwolny niebom wyszedł w pole, pomiędzy drzewa, między kwiaty. Lecz idę jakby za pogrzebem, tym srożej ból mnie żre straszliwy. Wśród takich drzew, pod takim niebem byłem niedawno tak szczęśliwy. W ogrodzie leżę, to następny, ale pożegnamy Leopolda. I wreszcie Jan Lechoń, wydany w broszurze, oprawa miękka. I tu jest ciekawa dedykacja, której poświęcimy uwagę nieco później, ponieważ jak już pisaliśmy na naszej stronie na Facebooku, zbieramy te dedykacje w sensie takim, że robimy zdjęcia. No ale dobrze. Drogiej Łucji z życzeniami, by poezja mego wuja przypominały jej szczerze przyjaznego Adama, Józefa, Adama i tak dalej. To zachowamy dla kogoś, kto zechce przyjąć tą książkę
do domu. Czyli, czyli tę książkę sprezentował pewien pan, którego wujem był Jan Lechoń. I sprezentował on niejakiej Łucji. I tradycyjnie patrzymy najpierw, ile zajmuje opracowanie, czy tylko wstęp. Opracował Roman Lot, czyli mamy opracowanie, cenna rzecz, szczególnie jeśli ktoś studiuje na przykład historię literatury, czy teorię literatury. Mamy takie proporcje. Opracowanie, tekst właściwy. Mamy oczywiście bibliografię opracowania, nota edytorska i mamy tutaj na temat Lechonia, sporo na temat Lechonia, na przykład Lechonia, pojęcie poezji. Mamy oczywiście portret pana Lechonia, seriozny. I cóż jeszcze? No sporo ciekawych informacji. Dobrze. Cóż tu wybrano? Patrzymy na zakładkę. To ciekawe. No, mamy tutaj 4 ciekawe tytuły wierszy. Znaczy jest ich więcej, ale na tych 2 stronach mamy tylko 4, ale jest to rozdział pod tytułem 7 grzechów głównych. I cóż, zaczynamy stargany męką straszną zapasów nierównych. Ojej. A może pójdziemy do pychy. Drugi to jest pycha. Trzeci to jest łakomstwo. Następny mamy nieczystość, zazdrość, obżarstwo i pijaństwo, gniew i lenistwo. No i cóż, może pycha? No dobrze, ktoś tu włożył zakładkę, żeby przeczytać pychę. Proszę bardzo. Pycha. Z ogrodów, z których płyną fale dziwnych woni, Jan Lechoń, urodzony 1899. Dobrze, jeszcze raz. Z ogrodów, z których płyną fale dziwnych woni, z pałaców o przepyszne opartych kolumny, z twoich oczu błękitnych i twej białej dłoni, za siebie, ze wszystkiego, jak Bóg jestem dumny. Pod kołdrą się jak gwiaździstą do snu dzień ułożył. Patrzę w ogród przez okno, w ogrodzie jest ciemno i myślę, jestem człowiek, którego Bóg stworzył. O każdej dnia, godzinie śmierć wisi nade mną. Zła ziemia będzie żarła moje białe kości, lecz gdzież odejdzie dusza, ten człowiek prawdziwy? Jeśli Bóg jest nicością, pójdzie do nicości, do nieba, jeśli dobry, do piekła, gdy mściwy. Łakomstwo. Czas. No, szczęśliwi czasu nie liczą, ale niech będzie. 5 minut dla Jana. Dla tych, którzy nie widzieli, 5 minut dla Jana. Łakomstwo, nieczystość, a może weźmy coś jeszcze, zazdrość. O, to takie drastyczne. Jest mi dzisiaj źle bardzo, jest mi bardzo smutno. Myśli mam zwiędłe, chore jak kwiaty na grobie. Za oknem wisi niebo niby szare płótno. Nie mogę cię dziś kochać i myśleć o tobie. Między nami jest przepaść niezgłębiona i choćbyśmy wykochać po brzeg duszę chcieli, to wszystko, co nas łączy, jest miłość szalona, a wszystko, co jest prawdą, na wieki nas dzieli. Wiem teraz, to jest jasne jak słońce na niebie i musi skonać serce pod ciężką żałobą, bo nigdy cię nie wezmę na wieczność dla siebie. Ty nigdy mną nie będziesz, a ja nigdy tobą. No masz, chłopie, rację. Obżarstwo i pijaństwo. No, przejedźmy dalej. Od wspaniałych się zastaw ciężko stół ugina, białe strzępy chryzantem pośród gorsów bieli. Nalewam wciąż kieliszek, choć nie lubię wina, ale będę pił dzisiaj, aby mnie widzieli. Jutro przyjdę tu także, nic mnie to nie zmęczy. Już 3. noc się bawię bez zmrużenia powiek. Nie tańczę, ale słucham, jak muzyka brzęczy. Nie jestem gorszy od nich, jestem zwykły człowiek. Lecz nagle myślę jak piorun. Skąd tu ja we fraku? Z hukiem pęka butelka ciśnięta o ścianę.
Idioci, wasze wino wszystko fałszowane. Żeby pić takie świństwo, trzeba nie mieć smaku. No dobrze. Gniew. Jak tam z czasem? No dobrze, wolno płynie u Jana. Lenistwo. No może najpierw gniew. Gniew. Ty masz różne miłości, ja tylko otchłanie, w które coraz mniej głębiej twa nieczułość strąca, a jednak tyś jest światłość, tym mrokom świecąca. Gdy cię kochać przestanę, co się ze mną stanie? Złe myśli w moim sercu jak zgłodniała lwica, jak pod wzrokiem pogromcy cichną pod twym wzrokiem. O, wstępuj w moje serce kochaniem głębokiem, w dzień jak słońce palące, w noc jak blask księżyca. Mówisz, że gniew mam w oczach, bo po nocy błądzę i darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda. Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze, i niebo, w którym miłość niczego nie żąda. To była zazdrość. A jeszcze mamy chwilę na lenistwo. Lenistwo. Jan Lechoń. Bezmyślna moich grzechów nikczemność mnie nudzi. Nie mogę nimi zapić mej duszy goryczy. Nie umiem sam być sobą. Nie umiem sam być z sobą. Uciekam od ludzi. A nóż jest Pan Bóg w niebie i wszystko to liczy. Jak ptak chcę lekkoż złożyć poranione skrzydła. Przeklinam mój początek, a nie pragnę końca. Och, połóż mnie przed sobą na promienie słońca. Ciało moje mnie zmęczy, dusza mi obrzydła. Ach, Pan Bóg jest na pewno i nikczemnych sądzi, a ufnych wyprowadza na gwiaździstą drogę. I nie wie nikt, gdzie zajdzie, gdy po ziemi błądzi. Lecz teraz chcę spoczynku, modlić się nie mogę. To był Jan Lechoń. I nie spojrzeliśmy, czy spojrzeliśmy na spis treści? Nie spojrzeliśmy. Proszę, spis treści Lechonia. Życie, tu wyjątkowy jest rozpisany pięknie wstęp autorstwa pana Romana Lota. I mamy tu życie Jana Lechonia, rodzina, dzieciństwo, uniwersytet, lata 21-29, Paryż i za oceanem. Druga część to jest dzieje twórczości poetyckiej, juwenilia, od negacji do apoteozy, zagadnienia wypowiedzi poetyckiej, pesymizm i uniwersalizm w rygorach klasyczności, inne wiersze okresu przedwojennego, twórczość poetycka lat wojny i emigracji. Trzecia część poeta utrwalonego ładu. Lechoń wobec problemów społecznych i politycznych. Lechonia pojęcie poezji. Lechoń wobec kierunków poetyckich epoki. I czwarta część rzut oka na dzieje recepcji. No i tak to jest. Czas dla Janka się skończył. Może tak jeszcze na chybił trafił? Tak, na chybił trafił. Ale coś krótkiego. Czy może już nie? Duch boja. Nocturn. O, Nocturn. To na zakończenie. Jest taka pogoda mglisto-jesienno-wieczorna, że Nocturn pasuje. Cóż ja jestem? Liść tylko. Liść, co z drzewa leci. Com czynił, wszystko było pisane na wodzie. Liść jestem, co spadł z drzewa w dalekim ogrodzie. Wiatr niesie go aleją, w której księżyc świeci. Jednego pragnę dzisiaj, was, zimne powiewy. Więc nieś mnie, wietrze chłodny, nie pytając po co, pomiędzy stare ścieżki, zapomniane krzewy, które wszystkie rozpoznam i odnajdę nocą. W ostatniej woni lata, w powiewie jesieni, niech patrzę, niech padnę pod strzaskany ganek kolumnowy, by użyć te, com widział, podniesione głowy wśród teraz pochylonych, zamyślonych cieni. Uciszaj, srebrna nocy, całą ziemię śpiewną, a ja padnę na trawę wilgotną od rosy, lub będę muskał cicho niegdyś złote włosy, których dziś już koloru nie poznałbym pewno. Biblioteka Narodowa. Zapraszamy i dziękujemy.